tego dnia zaplanowałem sobie nocleg w hotelu, który był usytuowany 12 minut spacerem od startu. Moja rodzina wracała natomiast do Nowego Dworu Gdańskiego, także żona pomogła mi przedostać się samochodem do hotelu, wypakować wszystkie swoje rzeczy, gdzie tam mogłem na spokoju przygotować je na start. I udała się do Nowego Dworu, skąd mieli przyjechać na start wyścigu następnego dnia i mieliśmy się spotkać przy strefie zmian o godzinie 5 rano. Także ja spędziłem noc samemu w hotelu, ale bardzo mi z tym było dobrze. Mogłem się skoncentrować na tym, co robię. Mogłem się skoncentrować na przygotowaniu mentalnym do wyścigu. Także w hotelu przygotowałem to, co było do przygotowania. Przygotowałem sobie kolację, jedzenie na wieczór. Przygotowałem sobie również śniadanie na dzień startu. I później chwila relaksu. Wszedłem w buty kompresyjne. Posłuchałem dobrej muzyki. Zrelaksowałem się i około godziny 8:39 byłem gotowy na to, żeby iść spać. Jak to z reguły bywa w przeddzień wyścigu, ciężko było zasnąć, emocje były naprawdę wysokie, adrenalina już buzowała i myślę, że pierwsze 20-30 minut w łóżku gdzieś tam się kotłowałem, ciężko było zasnąć, ale w końcu udało się zasnąć. Budzik nastawiony był na godzinę 2:30, gdyż chciałem zjeść śniadanie 3 godziny przed startem. Stąd też pobudka właśnie o 2:30. I wtedy podczas śniadania, które jest moim tradycyjnym śniadaniem, sprawdzonym śniadaniem, które jem przed każdym wyścigiem, już wtedy zacząłem czuć, że nie do końca jest ok z moim żołądkiem. Co mam na myśli dokładnie? Z reguły zjedzenie takiego śniadania, jak ja jem podczas dnia startu, na który składają się 2 jajka, 5 mg oleju MCT i 180 g ryżu. Zjedzenie takiego śniadania nie należy do przyjemności i to możemy, myślę, się co do tego zgodzić. Natomiast nigdy nie miałem problemów ze skończeniem takiego śniadania. Tego poranka natomiast w połowie śniadania już czułem, że już dalej nie mogę jeść, co było dla mnie bardzo dziwne. Miałem tak jakby pełen żołądek i każdy kolejny kęs sprawiał, że nie chciało mi się brać kolejnego. I tutaj muszę sprostować, że jedną ze zmian, która została wymuszona i niejako wprowadziłem na kilka dni przed wyścigiem i w dniu samego wyścigu, była zamiana oleju MCT na zwykłą oliwę z oliwek. I nie wiem, czy zjedzenie kolacji noc wcześniej i posiłku, który też zawsze mam sprawdzony, zawsze jem taki sam przed wyścigiem i nigdy nie sprawił mi problemów, ale zawsze używałem do niego oleju MCT. Tym razem natomiast ze względu na jego brak i niemożność dostania go od ręki w Polsce, byłem zmuszony zastąpić olej MCT zwykłą oliwą z oliwek i nie wiem, czy właśnie ten element nie spowodował jakiejś dziwnej reakcji w moim żołądku i tego, że być może kolacja, którą zjadłem noc wcześniej, jeszcze nie do końca była strawiona, być może ten olej był zbyt ciężki dla żołądka i przez co o godzinie 2:30, 2:45 rano następnego dnia nie mogłem w pełni zjeść swojego śniadania. Nie chciałem się zmuszać do zjedzenia całego śniadania, natomiast wiedziałem, że taką ilość węglowodanów, jaką sobie zaplanowałem i jaką zawsze miałem sprawdzoną przed wyścigiem, czyli 140 g, no muszę w siebie jakoś wpakować. W związku z tym zjadłem porcję śniadaniową do połowy. Oszacowałem, że te brakujące węglowodany ze śniadania należy uzupełnić węglowodanami w postaci napoju energetycznego i tak też właśnie zrobiłem, przez co skonsumowałem te 140 g węglowodanów zgodnie z założeniem i ze swoimi rutynami, które zawsze w dniu startu praktykuję. Także byłem gotowy do wyjścia i o godzinie 4:45 opuściłem swój hotel, zostawiając w nim rzeczy, tak aby moja żona później w okolicach godziny 10:11
mogła te rzeczy odebrać i oddać klucze na recepcji. Idziemy. 4:45 rano. Dzisiaj wczesna pobudka o 2:30. Śniadanko. 4:45 teraz i wychodzimy w stronę strefy zmian, żeby przygotować się do startu. O godzinie 6. Równo o 6 skakujemy do Nogatu, który ma wyjątkowo wysoką temperaturę, bo około 21 stopni, co jak na tę porę roku, początek września, jest naprawdę ewenementem. Ale trzeba przyznać, że ostatnie dni były bardzo gorące i stąd taka temperatura wody. Cieszę się z tego bardzo i już wkrótce widzimy się na starcie. Hej! W strefie zmian pojawiłem się o godzinie 5, tak jak sobie to zaplanowałem. Wszystkie rzeczy, które chciałem zrobić, które chciałem wykonać w strefie zmian, wykonałem. Zajęło mi to mniej więcej 20-25 minut, po czym udałem się w okolice startu, żeby przeprowadzić najpierw rozgrzewkę na sucho i później założyć piankę już do startu. Także rozgrzewka trwała w okolicach 10 minut, między godzinami 5:40 a 5:50. Później w 5 minut założyłem piankę i o 5:55 byłem gotowy już do startu. Kolejka zawodników, która ustawiła się do startu, już wtedy była bardzo długa, dlatego musiałem troszeczkę przebijać się z przodu, gdyż moim celem było rozpoczęcie pływania może w granicach pozycji numer 20-30, gdzieś w tych okolicach chciałem się uplasować. Także o godzinie 6 rozpoczęły się Mistrzostwa Polski i z perspektywy widza, a to zobaczyłem dopiero na wideo już po starcie, muszę przyznać, że start Mistrzostw Polski na dystansie Ironman w Malborku jest naprawdę magiczny. Oprócz brzmiącej Bogu Rodzicy, fajerwerków, rac dymnych w kolorach flagi narodowej, no ta atmosfera była po prostu ujmująca, była magiczna i jako zawodnik, jako startujący może tego tak nie odczuwałem, ponieważ byłem skupiony na swoim starcie, nie wiem jak inni zawodnicy. Gdyż te 5 minut od momentu ustawienia się na starcie do samego startu, to skupienie, to myślenie o kolejnym kroku, o tym co zrobić, jak się ustawić, jak płynąć, na co zwracać uwagę, prawda? O takich rzeczach myślałem, nie skupiając się na tym, co się dzieje dookoła, i dopiero po wyścigu, jak mi żona i inni pokazywali, jak wyglądał ten start, jak to wszystko przebiegało, naprawdę wielkie gratulacje, wielki szacunek. To było coś niesamowitego doświadczyć takich emocji, ale tak jak mówię, ja byłem skupiony na starcie i myślę, że w okolicach godziny 6:02 wszedłem do wody.